Hej, zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku skończyliśmy Cainhurst. Dziś przynajmniej zaczniemy Zakazany Las. Pozwoliłam sobie przejść już do momentu, gdzie wchodziliśmy do jaskini, która prowadziła do kliniki Josefki i kontynuujemy naszą podróż po Zakazanym Lesie. Jestem teraz ubrana w set Białego Kościoła ze względu na to, że ten set najlepiej sobie radził z trucizną, a przecież jezioro, które prowadziło do kliniki Josefki, było zatrute. No, kamero, sfokusuj się. Niepotrzebnie to zrobione. O, błękitny eliksir nam się przyda w koszmarze, bo dzięki błękitnemu eliksirowi jakby trochę trudniej nas zauważyć. A jak pamiętamy, w granicy koszmaru jest dużo olbrzymów, które ciskają w nas kamieniami, więc to się przyda. Tam jest kolejny bagman. Spróbujemy go pokonać. O kurczę. Widzieliście, ile zadaje obrażeń? Natomiast bardzo chciałam wejść do tego domu, bo tutaj jest kolejne narzędzie tropicieli, za które dostaje się trofeum, jeżeli się wszystkie zbierze. I mam fajny opis. Ryk bestii. Jedno z zakazanych narzędzi tropicieli wykonane przez lekceważącego Izziego. Na krótką chwilę przyjmij siłę straszliwych, nieumarłych, mrocznych bestii i odrzuć otaczających cię wrogów potęgą ryczącego zwierza. Dźwięk nie do opisania zostaje wydany przez struny głosowe człowieka, co pozwala zadać pytanie. Jakież to straszliwe rzeczy drzemią głęboko w jego trzewiach? Jak już Wam mówiłam, w każdym z tropicieli jest bestia. I Izzy, lekceważący Izzy to wykorzystał i stworzył takie narzędzie. Dlaczego znajdujemy tutaj akurat to narzędzie? Być może dlatego, że Izzy był uznany przez Kościół uzdrowienia i przez innych tropicieli za niebezpiecznego, a jak już pewnie pamiętacie, w Zakazanym Lesie mieszkali degeneraci. Także jakby bardzo pasuje to miejsce do Izziego. Jest teoria, że NPC, którego niedługo spotkamy, to jest on. Ale czy tak jest w istocie? Ale pięknie. O, prawie mnie trafiło. Mogliśmy oczywiście przejść dołem, ale wtedy ci miotacze mołotowów mogliby nas pogrążyć, więc przejdziemy górą i się później tam cofniemy, bo odblokujemy sobie taki skrót, którego w sumie się nie używa za często. Chodź.
tu są góle, widzicie tą kolorową kałużę, ona pokazuje, że to miejsce jest skąpane w oleju. Więc jakbyśmy tutaj weszli w tą wodę i z góry by rzucali do nas mołotowami, to nie byłoby zbyt ciekawe doświadczenie. No ale też dzięki temu, że te góle są tutaj, również w oleju, to są równie podatne na ogień. Jak zresztą widzicie. Tam zaraz wrócimy. Trochę go wygło. Zaraz wrócimy, tylko sobie odblokujemy skrót. Ten niepotrzebny skrót de facto. Może też zwróciliście uwagę, że tutaj nie używam miecza Ludwiga. To dlatego, że tu jest bardzo dużo ludzi już prawie pozmienianych w bestie. Więc ta broń się jak najbardziej tutaj sprawdzi. No to teraz wchodzimy do tej wioski, którą ominęliśmy, do której byśmy spadli, gdybyśmy weszli na most zbutwiały. I w tej malutkiej wioseczce jest pełno ostrego koktajlu z krwi i peletów bestii. Co, jak już mówiłam, może oznaczać, że po prostu mieszkańcy eksperymentowali na sobie za pozwoleniem Kościoła Uzdrowienia. O, tutaj byśmy spadli, gdybyśmy weszli na ten most. Tutaj też jest pułapka. Jeżeli na nią wejdziemy, to wpadniemy w dół pełen kruków. To zrobimy, bo tam jest fajny lód. Ale najpierw oczyśćmy to miejsce do końca. Że on mnie nie zauważył, to jest ciekawe. No, AI nie jest jakieś wybitne. Dobra, tu mamy skrót. Po drugiej stronie też coś powinno być jeszcze. Ile grudek krwi. Rzadko je używam, bo zazwyczaj o nich zapominam, ale przydatne. No dobra, no to dajmy wejść w pułapkę.
Wpadliśmy tu dlatego, a co to jest? Antidotum. No, zawsze się przyda. Zwłaszcza w granicy koszmaru. No dobra, to idziemy. Idziemy dalej. I teraz tam trzeba będzie uważać, bo będzie w nas strzelał ktoś z armaty. Więc dobrze jest po prostu biegać zygzakiem. Tym sposobem praktycznie zakończymy połowę zakazanego lasu. Druga połowa będzie zdecydowanie dłuższa i gorsza. Natomiast chcemy tu jeszcze dokończyć ten przynajmniej quest z NPC-em. No to nie jest może jakiś wybitnie długi quest, może nawet nie powinnam tego nazywać questem. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Mamy też dużo przydałoby się ich nie stracić. I może tak, wyekwipowałam sobie lśniące monety, one zostawiają po prostu taki pobłysk. Przyda to się w zakazanym lesie w tej dalszej części, bo on jest duży, można się łatwo zgubić, dlatego te monety bardzo nam pomogą. I teraz jak przejdziemy przez ten młyn, to jakby zaczyna się nowy rodzaj przeciwnika. Ten mężczyzna, z niego będą wychodzić węże. I nie wiem, co było pierwsze, czy Bloodborne, czy Resident Evil. Podejrzewam, że Resident. Skojarzyło mi się to po prostu z Residentem, jak zobaczyłam. Tu ostrożnie, bo tu będzie przeciwnik i tu łatwo spaść. No i dosyć głośno jest tutaj, bo wieje. Nam chodzi o tą drabinę tak naprawdę. Długą oczywiście, jak zwykle. Tu tak naprawdę jest kilka rzeczy, które chcemy zdobyć. Po pierwsze, no to może później, najpierw tu. Zatruty nóż. Chodzi o to, co czeka nas tutaj. Nie o to oczywiście, tylko o tą postać. Istnieje właśnie teoria, że to jest jeden z tropicieli, który zamienił się w bestię, teraz jedzą ciało dziecka. Może to być też ktoś z beczek z prochem, bo również żałuje mieszkańców i uważa siebie za bestię. A może zupełnie inny tropiciel. W
Kwestia jest taka, że można go jakby załatwić na 3 sposoby. W sumie 4. Można go olać. To jeden sposób. Drugi sposób to zacząć z nim walkę. I walka będzie trudna. To taki mini boss w sumie byłby. I jego wersja pojawia się również w lochach. I to jest jedyna bestia, która mówi do nas podczas walki. Mówi o tym, że jesteśmy gorsi niż bestie, bo zabijamy właśnie dla zabijania, a nie żeby przetrwać. To ja nie będę z nim walczyć oczywiście. I są jeszcze 2 sposoby, czyli wysłanie go albo do kaplicy, albo do kliniki Josefki. Jeżeli wyślemy go do kaplicy, to on zacznie nam zżerać NPC-ów. To jest oczywiście niedobre, bo tych NPC-ów, których mamy w klinice, my ich potrzebujemy, w kaplicy my ich potrzebujemy, oni są nam przydatni. No i możemy go wysłać do kliniki Josefki, ona go tam przemieni w tego stworka, w tego kosmitę i dzięki temu dostaniemy od niego runę. Także dlatego też nie zabiliśmy Josefki, żeby ona mogła go przemienić. I dzięki temu nie będziemy musieli z nim walczyć. Whoa! Blimey, don't scare me like that. On a night like this, I took you for a monster. Oh, thank the stars, you're fairly normal. Was it you who put down that awful beast? Ooh, that thing had me trembling, frozen in my boots. And then you came along. Well, if you're a hunter, then would you know of any safe havens? Well, I'll be. Thank you. It's about time I made a move. I can't very well stay out on my own. Oh, you're giving me hope. Terribly kind of you. Take this. It's all I can offer as thanks. Dobrze, zbierzemy jeszcze jedną broń, która leżała poniżej. Odblokujemy skrót i myślę, że zajdziemy do kliniki Josefki. Żeby zobaczyć, co się stało z tym jego mościem. Duża prototypowa broń palna przygotowana przez heretyków z kuźni beczki z prochem. Wyobraź sobie ustawiane działko o ogromnej masie, potężnym odrzucie i szybko wypływające kule z żywego srebra. Była to broń skazana na porażkę i produkcję przerwaną. W starciu z gigantycznymi przeciwnikami może się jednak bardzo przydać. Ja działa nie będę używała, nie mam odpowiednich statystyk i to działa bardzo zabiera kule, które mi się oczywiście przydadzą. Natomiast swego czasu była to dobra broń na Laurensa chyba i na takich 2 przeciwników rybich w wiosce rybackiej. Teraz przechodzę właśnie na miecz, ze względu na to, że on ogłusza przeciwników, co mi się bardzo przyda, bo wtedy trudniej tym ludziom z tymi wężami się przemieniać. Dobra, zaraz będziemy... O, widzicie? Tak wyglądają. Węże w tym miejscu będą dosyć ważne. One się wiążą z naszym... Wiążą i nie wiążą jednocześnie z naszym przyszłym bossem. Z bossem, który zresztą wyrzuca bardzo przydatną runę. Czeka nas tutaj skrót i jeszcze jeden ciekawy NPC. Zaraz sobie z nim porozmawiamy. Ah, a new face, are you?
and an accomplished hunter, it would appear. I am Volta, Master of the League. Members of the League cleanse the streets of all the filth that's spread about during the hunt. Like any half-decent hunter ought to, you know? Haven't you seen enough of these wretched beasts? Freakish slugs and mad doctors. Sentence these fiends to death with the help of your League confederates. What do you say? Why not join the League? Yes, as a hunter well should. Commit this to heart. Our own Carol Rune, symbol of the League. The night brims with defiled scum and is permeated by their rotten stench. Just think, now you're all set to hunt and kill to your heart's content. Hunt in cooperation with your fellows, your League confederates. Now, there is one thing you must know. By the oath of the League, those who bear its rune will see. Vermin writhe deep within all filth and are the root of man's impurity. All vermin are to be crushed. The League exists to expunge all vermin, ridding us of any trace of human corruption. And so, until we are rid of all vermin, you must continue to hunt and kill. This bloody fate is ours alone. Do not expect the world to grasp our work, but remember and each other. The League and this Z do not Waltrem, and each. Waltrem. Do not and. W sumie powiązane są dwa questy. Zwróćcie najpierw uwagę, jak on jest ubrany. To są szaty zamorskie. Czyli on też jest, co w sumie wiemy po akcencie, on również należy do obcokrajowców. W DNC znajdziemy strój konsula, który opowiada pewną historię o podobno jakimś zamorskim człowieku, który zjadł bestię. Ale tam w tym opisie jest napisane, że to tylko bajki. No nie, to jest właśnie ten człowiek, o którym jest tam to wszystko opisane. I z nim się wiąże taki quest. W sumie ten quest jest bardziej związany z DNC. I szczerze mówiąc, bardzo ciężko jest go wykonać, w tym sensie, że żeby ten quest pchnąć do przodu, to trzeba zdobyć minimum 5 plugastw. I te plugastwa zdobywamy w DNC, kiedy pokonamy specjalnych tropicieli, którzy mają czerwone oczy, oraz jeżeli pokonamy dwóch bossów, Ludwiga i Laurensa. Ludwiga i Laurensa, mając po swojej stronie właśnie Waltra, którego przyzywamy. Tylko on nie może zginąć. Jeżeli nie zginie w trakcie tej walki, wygrają z nami, to wtedy zdobędziemy kolejne 2 plugastwa. I jak pewnie się domyślacie, to nie jest łatwe. Zwłaszcza przy Przy Laurensie jest to trudne, bo to jest bardzo trudny przeciwnik. Ulepszenie broni na plus 10 to również trofeum. Tak, to jest trudne. Mi się udało raz. I nie wiem, czy to się uda w tym przejściu.
Nie chciałabym kilkukrotnie przechodzić Laurensa tylko po to, żeby Walter przeżył. Więc jeżeli to się nie uda, to wtedy rozwinę jego wątek. A jeżeli się uda, to sami zobaczycie, co się z nim dzieje. No i dostaliśmy od niego runę. To jest bardzo fajna runa, bo dzięki niej możemy sobie przyzywać dodatkowych tropicieli i to się bardzo przyda. No dobra, to idziemy do kliniki Josefki, żeby odebrać od niej coś, ale żeby zabić również tego jednego kosmitę i zebrać to, co byśmy zebrali, gdybyśmy pokonali tego mini-bossa, którego tu wysłaliśmy. No i jeżeli wykonamy w ogóle ten quest z Walterem do końca, to się zmieni jego aparycja. Oh, hello. You're alive. Dostaniemy... Good. I've received another patient. This time, I'll be trying old blood. I've achieved much, and I owe it all to you. Take this. Custom made. And cheer, doesn't it make you feel warm inside? O, tak, jeżeli wykonamy quest Waltera, to oczywiście będziemy mogli kupić jego set. Albo w sumie zdobędziemy też ten garnek na głowie, który nie jest jakiś wybitny. Ale jeżeli wykonamy ten quest, to pojawi się kolejny tropiciel, z którym będziemy walczyć i wtedy dostaniemy dodatkowe narzędzie tropicieli, za które nie ma trofeum. Ale jakby dopełnia pewną historię związaną z zakazanym lasem, o której też powiem, jak będziemy się zbliżać do bossa. Teraz idźmy na tył kliniki. I zobaczmy, co się stało z naszym przyjacielem. On chyba będzie tu szedł. Tak, siedzi tam. O nie. No i co teraz? Spróbuję uruchomić jeszcze raz. Powinniśmy dostać runę bestii. W ogóle w DLC wykonano dodatkową runę Karyla, tą niebieską. Też związaną z bestią, którą otrzymujemy po pokonaniu Laurensa, dzięki czemu można się na stałe przemienić w bestię. I postaram się to pokazać. No dobra, to ja sobie biegnę do lampeczki. Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Oczywiście, jak zwykle, dzielcie się teoriami i ciekawostkami na temat Bloodborne'a i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!